Dobre Granie. Słuchaliśmy utworu Tricks in My Eyes z debiutanckiej płyty Philippa Brackena, na którą trochę czekaliśmy, ale na szczęście album ukazał się w zeszłym miesiącu. Nazywa się Wolf Ahead, Tiger Behind. A mi bardzo miło w studiu powitać Philippa. Cześć. Cześć Tomek, cześć. I think that this album is kind of bridge between your early music, which was really, let's say, guitar and folk oriented, and the experience you've gained in Poland, which was more into jazzy ethno kind of vibe. Would you agree on that? That you tried to find a common ground between these attitudes? Yeah, maybe I didn't try, but I think living in Poland, naturally it influenced me, and the musicians that I've played with, they have influenced me in some way, and the music that I've created since being here. And on the one hand, there's your brand new band on the album, but there are some friends from Poland like Jacek Mielcarek. Yep. So I guess it helped you to present your music, let's say, in a Reader's Digest. Yeah, yeah, perhaps. In fact, Jacek is the one that introduced me to the band, the guys that are the band now. Yeah. We actually played for the first time in Opole in 2012, but it was by accident. It wasn't supposed to be a band concert. It just happened. Pytałem Filipa o kwestię znalezienia pewnego kompromisu pomiędzy graniem surowszym, gitarowym, folkowym, które cechowało twórczość Filipa w Australii, a tym doświadczeniem, które zdobył w Polsce, bo dzięki spotkaniu Jacka Mielcarka zarejestrował u nas live sesję, zarejestrował u nas koncert i to było granie takie bardziej etno-jazzowe. No i byłem ciekaw, czy rzeczywiście chciał połączyć Filip te podejścia na płycie i Filip stwierdził, że nie było to niczym zamierzonym, no ale faktycznie w Polsce poznał nowe środowisko, nowych muzyków i to wszystko mogło wyjść dosyć spontanicznie i naturalnie. No i też warto pamiętać o Jacku Mielcarku, dlatego że z jednej strony on dowodził zespołem, który grał z Filipem choćby podczas koncertu w Radiu Opole, a z drugiej strony dzięki Jackowi Mielcarkowi Filip poznał muzyków, z którymi wystąpił na albumie, którzy są jego aktualnym zespołem. I've noticed that in the early days your music was let's say more mellow. It had this kind of soul vibe. It was brighter, and the farther you get, your music gets more dark, more doubtful, let's say. I really enjoyed darker tracks like Tricks in My Eyes or Black Mama. Is this something that goes with getting, let's say, older, with getting more mature? Well, I don't know, Tomek. In fact, Tricks in My Eyes is an old song which never made it to album. In fact, it was around when I recorded my first EP, but I didn't. It didn't go onto that EP, and eventually this was the right place to put it. Black Mama is newer. Yeah, and it's funny because it's a darker track, but in fact it's about femme fatale and a sort of diabolical love story. I don't know if my music has become darker necessarily, but yeah, perhaps that's what comes through. But I wouldn't say that the message is bitter, because in eponymous track in Wolf Ahead, Tiger Behind, you refer to Chinese proverb, and the message is that you shouldn't be afraid of everything. You should just push ahead. So I guess that you don't want to be too pessimistic. You try to bring some light into the darkness. Yeah. Even if I write a track in minor chords and it sounds, more moody and sad, generally in my lyrics, I think there's a bit more hope if you look at them. Not just in Wolf Ahead, Tiger Behind, which of course means not to be scared of everything, but I think that message comes through in a few of the tracks. Even The Prophet, maybe even New Black, if you look at it. Yeah.
Pytałem Filipa o pewien mrok w jego twórczości, bo wydawało mi się, że jeżeli chodzi o początkowe nagrania, o epkę, którą zarejestrował w Australii, ale też pierwszą sesję z Opola, która była zarejestrowana z Jackiem Mielcarkiem, tam było więcej jakiegoś światła, jakichś występów, powiedzmy, bardziej optymistycznych, natomiast im dalej w las, tym mam wrażenie, że w muzyce Filipa jest więcej mroku i Filip przyznał, że nawet jeżeli tak jest, to nie jest to żaden zamierzony proces, nie wiąże się bezpośrednio z jakimś dorastaniem, tylko po prostu, jak choćby w utworze Black Mama, czasami pojawią się tematy, które wymuszają takie podejście. Black Mama traktuje na przykład o femme fatale. No a poza tym też Filip zaznaczył, że stara się zawsze, że nawet kiedy używa jakichś bardziej molowych akordów, czegoś mroczniejszego, żeby to nie było jednowymiarowe. Tak jest choćby w utworze Wolf Ahead, Tiger Behind, gdzie Filip sięga do chińskiego powiedzenia i rzeczywiście komunikat jest taki, żeby się wszystkiego nie bać, no ale też w utworach takich jak The Prophet czy Push Me słychać optymistyczny, czy odrobinę przynajmniej optymistyczny przekaz. Skoro wywołaliśmy utwór Push Me, posłuchajmy go w dobrym graniu. To był utwór Push Me z debiutanckiej, długo grającej płyty Philippa Brackena. Przypominam, album nazywa się Wolf Ahead, Tiger Behind, a z Filipem cały czas rozmawiamy w dobrym graniu. You've always mentioned that Jacek Mielcarek is an important figure for you because he was the first musician that played with you in Poland. You've had a great band together. Then he managed to introduce you to your new band, and I know that you've invited him to Push Me because you've wanted to do something surprising, because it's totally not let's say an jazz track. It's got this kind of Talking Heads groovy vibe, and I know that you did it on purpose because you wanted to achieve something different. Was it hard to convince Jacek Mielcarek or? Come on, Jacek Mielcarek will play anything. This is the great thing about Jacek. He lives and breathes music. He just wants to play. I think Jacek would play anything. So it wasn't a problem to convince him. He said, yeah, of course. I don't think I'd even showed him the track. I asked him if he would play. He said, yeah, of course. So. Pytałem o utwór Push Me, dlatego że w tej piosence pojawia się Jacek Mielcarek. No i jest to utwór dosyć zaskakujący. Z tego powodu, że ma taką wibrację trochę jak Talking Heads, jest bardzo pulsujący, groowiący, no a jednak granie Jacka Mielcarka kojarzy się bardziej z etno-jazzem i taką muzykę mniej więcej tworzyli z Filipem i byłem ciekaw, czy trudno było Jacka Mielcarka przekonać, żeby zagrał w utworze nietypowym dla siebie, a Filip stwierdził, że Jacek Mielcarek zagra wszystko, że nie był to problem, że kiedy tylko zapoznał się z utworem, to wiedział, co zagrać. No i zrobił, jak słychać, to bardzo dobrze. I know that it was pretty important for you to be open-minded in terms of instrumental parts of your band, and for example, in the very beginning, you weren't totally satisfied with playing of Dennis, so your bass player, because it was pretty minimal, pretty sparse, but then over the course you've changed your mind and it sounds really good. Does this mean that recording with good musicians is sometimes a humbling experience and you've got to hide your ego? I definitely have to hide my ego. I think as I've played and developed, I've realized that you trust guys and you let them feel. Like, I always knew that Dennis was playing well, but when I think you've seen the post, what I posted, Tomek, and you hear Dennis warm up or play something when he's not playing during a concert, and he's incredible. And I wanted him just to let fly in the studio and during concerts, but he doesn't, because it's not needed. It's not needed, and I've learnt that, yeah, he plays
the track requires, what the song requires, and it gives it the boost and the color that is necessary without overdoing it. For example, in Sugar, there is really great groovy part, and it doesn't need anything more. So I guess it must be rewarding to hear it after it is recorded and how it serves the song. Yeah. I mean, and the fatness as well in this song is incredible. You know, I didn't think about it at first, but you listen to the Prophet. He's playing the same thing. He's playing the same thing over and over again. But it's what gives the song the right lift. And it goes very well with this kind of trancey repetition vibe that you like in your music. So I guess it's about hearing each other and choosing the right path. Yeah, I could have played with a different bass player and they would have interpreted my music in a different way. But Dennis, as we've played more and more together, my respect for him has grown more and more because I can't imagine playing with a different bass player. I could, but he's phenomenal. Pytałem Filipa o szacunek do muzyków, z którymi gra, dlatego że choćby z Denisem Dubielą było tak, że jak Filip na początku słuchał jego studyjnych partii, to tak gdzieś go starał się popchnąć do tego, żeby grać troszeczkę mniej oszczędnie, masywniej, dlatego że Denis jest fenomenalnym basistą i na próbach zawsze to było słychać i Filip sugerował mu, żeby spróbował tak też zagrać w studiu. Tymczasem Filip, kiedy grał w studiu, stawiał na pewną oszczędność, bo tego po prostu wymaga piosenka i Filip przyznał, że w takich utworach jak choćby Sugar czy Prophet to zdecydowanie słychać, bo tam jest tłusto, tam to po prostu brzmi bardzo dobrze, pasuje do takiej transywnej, repetytywnej wibracji muzyki Filipa i w The Prophet na przykład to jest tak naprawdę cały czas ten sam motyw, a brzmi bardzo dobrze, więc Filip przyznał, że też na tym to trochę polega, że czasami się chowa go do szuflady i wychodzi to bardzo dobrze. Skoro mówimy tyle o płycie Wolf Ahead, Tiger Behind, nie wypada nie posłuchać tytułowego numeru z tego właśnie albumu. Zresztą w tym utworze jest wyjątkowy gość, no ale o tym za krótką chwilę. To był tytułowy utwór z płyty Wolf Ahead, Tiger Behind Philippa Brackena, z którym cały czas rozmawiamy w Dobrym Graniu i mówiłem o wyjątkowym gościu w utworze Wolf Ahead, Tiger Behind. Jest nim oczywiście Robert Cichy. I guess that you've got really cool kind of intuitional bond with Robert because you performed on his debut solo album on Smack in title called The Road, and your vocals harmonize really well together, and he also added some cool tastings in Wolf Ahead, Tiger Behind, this kind of slide guitar, and then I guess that you didn't have to instruct him really precisely what you want to achieve. He just knew and put his great tracks. Yeah, I think like the other musicians that I work with Robert, there's no point in giving him instructions because you know that he will do what is necessary, his guitar solo is fantastic. And he found a great way to fill the space, because in your music there's much space, and then I remember live version with Jacek Mielcarek, and he improvised a lot in this song, so I guess it is also very important for you to compose songs in such a way that allows other people to add something to it, to make the songs change from night to night. Sure, yeah. When I initially asked the guys after we recorded this what we should do, because I thought maybe there'll be another instrument, but I mean they said guitar straight away. So of course the first person that came to my mind was Chihi. But yeah, you're right, Tomek. There's a lot of space in my music, and I write for other musicians. Because I envision a band when I have my songs, not just me playing solo, although that's fun sometimes. Pytałem Filipa o kwestię utworu Wolf Ahead, Tiger Behind, bo jest w nim wyjątkowy gość, czyli Robert Cichy, który występował razem z Filipem na solowej płycie Roberta w utworze The Road, gdzie bardzo ładnie się lepią głosy Filipa i Roberta, i wydaje mi się, że Filip z Robertem mają takie intuicyjne połączenie, wiedzą mniej więcej
w jaki sposób dopełniać swoje utwory i rzeczywiście Phillip przyznał, że absolutnie nie ma żadnego sensu sugerować Robertowi Cichemu, co on ma zagrać. On po prostu wie. Mało tego, Phillip pisze tak piosenki, że zawsze myśli o zespole, o tym, że inni muzycy mogą czymś ubogacić te utwory. W wersji koncertowej utworu Wolf Ahead, Tiger Behind była taka improwizowana partia saksofonu i tutaj nawet się zastanawiał Phillip, czy nie dodać innego instrumentu, ale reszta zespołu powiedziała, że musi to być gitara, że gitara po prostu pasuje i wtedy Phillip wiedział, że skoro gitara, to Robert Cichy. I guess that tracks like Wolf Ahead, Tiger Behind, Wake Up or Take My Hand showcase something really cool about your music, so using this kind of drawn overtone kind of vibe really something that got this kind of landscape quality is really wide, and you've always mentioned that it's not something that you plan in your music to provide some ethnic vibe. It just happens. It's not that it's not something that you deliver deliberately. It just happens. Yeah, I think there is, and again, I don't know why, Tomek, but inherently I think there is this sort of tribal vibe, particularly in a song like Take My Hand. I think for me it's feeling. I didn't set out to write songs in this way, but yeah, sometimes it just comes through this tribal or maybe ethnic vibe. Pytałem Philippa o takie utwory jak Wake Up, Wolf Ahead, Tiger Behind czy Take My Hand, bo tam jest dużo takich bardzo szerokich, powiedzmy, pejzaży muzycznych, jakichś takich śpiewów alikwotowych, dronów i tak dalej, rzeczy takich przepastnych i Phillip powiedział, że faktycznie tak jest, że on nigdy, po pierwsze, nie kalkuluje w swojej muzyce i też nigdy nie myśli o tym, że ma być szeroko, że ma być coś takiego plemiennego. To się po prostu dzieje, ale na pewno nie jest to jakiś wykoncypowany, zamierzony proces. Jest to po prostu coś mocno intuicyjnego. We've talked a lot about your great band, and it's very important that despite circumstances you've managed to play some concerts this year, but I guess that the one on Saturday has a very meaning for you. It's pretty important because it's a premiere concert in let's say your hometown. Yeah, sure. In fact, on Friday, yeah. So yeah, the band will finally come to Opola, and we play at NCPP, and we're really looking forward to it because I've been looking to bring the guys to Opola, and it can be a little bit difficult in Opola to play with a band and a place where you can have a good amount of people come as well, and also the financial support for the guys. So yeah, we're really looking forward to NCPP, and then one more concert on Saturday. We go to Świebodzice and play there in the Nest for the Soul. Przypominaliśmy o koncertach Philippa. Warto wspomnieć o tym, że 23 października Phillip zagra w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. O godzinie 20 będzie to premierowy koncert z albumem Wolf Ahead, Tiger Behind. No i Phillip przyznawał, że nie jest łatwo zorganizować koncert dla zespołu, jeżeli nawet chodzi o takie prozaiczne rzeczy, jak wsparcie finansowe, jak po prostu wynagrodzenie dla bandu. Na szczęście udało się to zrobić w najbliższy piątek, więc wszystkich zapraszamy, żeby wpaść na ten koncert. Oczywiście liczba miejsc jest ograniczona. W sobotę prawdopodobnie ostatni koncert Philippa w tym roku w Świebodzicach. Także gorąco polecamy, żeby słuchać płyty Wolf Ahead, Tiger Behind i wpadać na te koncerty. Dziękuję, Phillip. Bardzo dziękuję, Tomek. Na sam koniec Sugar, utwór, o którym już mówiliśmy. Sugeruję, żeby wsłuchać się w partię basu. Radio Opola.